Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Zbliża się majówka, od razu chciałem Wam życzyć fajnych wyjazdów i udanej pogody, ale zanim do tego dojdziemy, szybki film, który obejrzycie, właściwie obejrzymy już wszyscy, bo ja również będę go oglądał na majówce, a jesteśmy przedostatni dzień w pracy. No i oczywiście chciałbym Wam też przypomnieć, że w majówkę nie pracujemy, nie odpoczywamy i nie odpoczywamy, no mam nadzieję, że jednak odpoczniemy i spotykamy się wszyscy w poniedziałek, od poniedziałku. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo zmierzyć łańcuch, bo nie jest to takie oczywiste, i czym różni się dobry przymiar do łańcucha od złego. I pozwólcie, że zacznę, Mateusz, pokażemy od klasycznego przymiaru. Jest to przymiar Rohlofa. Tutaj były jeszcze grawerunki, no ale ten przymiar ma już tyle lat, że została tylko blaszka. Ja bardzo dziękuję Krzysiowi i Darkowi z zaprzyjaźnionego serwisu, że mi ten przymiar pożyczyli. Pokażę Wam teraz na przykładzie tego przymiaru, jak mierzyć łańcuch i dlaczego właśnie ten przymiar tego typu podaje zawyżony wynik, czyli pokazuje, że łańcuch jest bardziej zużyty niż w rzeczywistości. Tutaj są dwa punkty pomiaru. No i pan Bernhard Rohloff, kiedy jeszcze żył, bo tak jak być może nie wiecie, jakiś czas temu zmarł, on wymyślił sobie, że jedna część będzie pokazywała rozciągnięcie 0,075 mm, druga 0,01 mm. Jedna pokazuje rozciągnięcie dla zębatek stalowych, a druga dla zębatek aluminiowych i tytanowych. No i pan Bernhard Rohloff twierdził, że kiedy to zużycie łańcucha jest mniejsze, to powinniśmy łańcuch wymieniać, aby zębatki aluminiowe i tytanowe oszczędzić, a kiedy to zużycie jest troszkę większe, to wtedy wymieniamy, jeśli mamy w napędzie zębatki stalowe, no ponieważ zębatki stalowe mają troszkę większą tolerancję rozciągnięcia tego łańcucha i po prostu więcej są w stanie wytrzymać. Tak wygląda pomiar takim klasycznym, dwupunktowym przymiarem. Należy włożyć go z jednej strony, oprzeć o rolkę i z drugiej, tutaj go przytrzymujemy, a z drugiej dociskamy. Gdyby wpadł do końca, to łańcuch nadawałby się do wymiany. Tutaj jeszcze nam nie wpada do końca, czyli łańcuch jeszcze jest dobry do jazdy. No a z drugiej strony, zobaczcie, mierzę w tym samym miejscu, przymiar nam wpada. I to właśnie znaczy, że jeśli używamy zębatek aluminiowych, no a tutaj tych zębatek aluminiowych używamy w korbie, to ten łańcuch należałoby wymienić. Natomiast tego typu przymiary są obarczone pewną tolerancją błędu, ponieważ aby właściwie zmierzyć rozciągnięcie, należy uwzględnić luz na rolkach łańcucha. Rolki mają swój luz i najpierw należy te rolki rozepchnąć, aby luz zniwelować i dopiero możemy dokonywać pomiaru i taki pomiar będzie właściwy. Przymiary, które były produkowane jakiś czas temu, ale tak naprawdę w tym momencie również tego typu przymiary są cały czas na rynku, nie uwzględniają tego rozciągnięcia rolek, tylko mierzymy łańcuch z tymże właśnie błędem, no i dodajemy sobie to rozciągnięcie rolek do wyniku, który uzyskujemy i dzięki temu, w cudzysłowie dzięki temu, mamy ten błąd pomiarowy, no i łańcuch na takim przymiarze jest bardziej zużyty niż w rzeczywistości. No bo tutaj widzieliście, że przymiar wpadł do końca, czyli teoretycznie tenże łańcuch powinien być wymieniony. A tutaj mam przymiar, który pokazuje rzeczywiste zużycie łańcucha. W tym przypadku jest to przymiar Parktool CC4, czyli Chain Checker 4. On posiada 3 punkty i na początku umieszczamy przymiar w tym miejscu, dociskamy łańcuch i dzięki temu rolki z jednej i z drugiej strony nam się rozsuwają i tego właśnie błędu luzu rolek nie mamy, a tutaj teraz możemy go wcisnąć w łańcuch. Ten przymiar jest dwupunktowy, właściwie no można powiedzieć trzypunktowy. Kiedy łańcuch jest fabrycznie nowy, tutaj jeśli sobie go umieścimy, to powinien nam mniej więcej tak ten przymiar praktycznie nie wpadać w łańcuch. Kiedy łańcuch jest zużyty na 0,5 mm,
przymiar nam powinien tutaj wpaść do tego ząbka, tu jest taki ząbek, to pokazuje, no, że łańcuch zbliża nam się do końca jego żywota, a kiedy łańcuch wpadnie tutaj praktycznie w taki sposób, to wtedy oznacza, że należy go wymienić. Tak jak nam w tamtym przypadku miernika Roloff tenże przymiar wpadł do łańcucha, co oznaczyłoby, że jest zużyty. Tutaj niwelujemy luz na rolkach i wpada nam tylko i aż do tego pierwszego schodka, czyli 0,5 mm, co oznacza, że jeszcze na łańcuchu można jeździć. Jaka to będzie wartość w kilometrach? No tutaj nie da się tego przełożyć jednoznacznie, ponieważ jeździmy w różnych warunkach, generujemy różną moc. Natomiast gdzieś tam z moich doświadczeń wynika, że średnio w MTB może być to około 200-300 km, w zależności właśnie od tych czynników, o których Wam wspomniałem. Konkludując, tego typu przymiary no nie nadają się do niczego, a rekomenduję używanie przymiarów trzypunktowych, które pokazują rzeczywiste zużycie łańcucha. Też tutaj swoją drogą bardzo fajnym przymiarem jest przymiar polskiej produkcji pana Bronisława, który można kupić w taki dość specyficzny sposób. Jeśli o tym przymiarze chcecie posłuchać, to ja Wam o nim kiedyś opowiem, ponieważ podziałka na tymże przymiarze jest znacznie bogatsza niż w Parktulu czy innych tego typu miernikach. I teraz ciekawa sprawa odnośnie mierników, bo często spotykamy się z takimi troszkę teoriami spiskowymi, że na przykład producenci robią mniej trwałe rzeczy, bądź producentom zależy na tym, abyśmy my te części jak najczęściej wymieniali, kupowali, co oczywiście, no mówmy się, w wielu przypadkach jest prawdą. A jako ciekawostkę odnoszącą się do tego, co powiedziałem przed chwilą, powiem Wam tylko, że pierwszym tego typu miernikiem, który podaje rzeczywistą wartość zużycia łańcucha, był miernik potentata na rynku, czyli firmy Shimano. Także firmie Shimano zależało na tym, aby właśnie pokazywać rzeczywistą wartość zużycia, czyli żebyście nie musieli szybciej niż należy tychże łańcuchów wymieniać. Także taka ciekawostka, że i w firmie Shimano czasami coś wychodzi. No to oczywiście tak mówię z przymrużeniem oka. Reasumując, tylko i wyłącznie mierniki trzypunktowe, dwupunktowe są obarczone dużym błędem. Jeśli poszperacie w sieci, możecie znaleźć bardzo fajny anglojęzyczny artykuł, w którym, co prawda stary, sprzed chyba kilkunastu lat, ale ten artykuł jest bardzo fajny i dogłębnie wyjaśnia zawiłości tego całego problemu z rozciąganiem rolek. To wszystko na dzisiaj. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanej majówki. Właściwie życzymy Wam wszyscy. Także Mateusz, Ania, Kacper, Michał i liczymy na to. Ja również liczę, że pogoda będzie udana, że odpoczniecie. No i że z nową siłą i z nowym uśmiechem wejdziemy w trudy dnia codziennego i znowu będziemy mogli pchać z większą siłą ten wózek zwany życiem do przodu. Także dzięki za dzisiaj. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!